Cześć, w najbliższym odcinku będę chciał obejrzeć bardzo ciekawe urządzenie wypożyczone od Sławka, bardzo za to dziękuję. To jest aparat do badania tworników typu WT1 wyprodukowany przez spółdzielnię pracy Wspólnota z Krakowa, potocznie tak zwana zwarciownica, magneśnica albo z angielskiego growler. Co ciekawe, opis wykorzystania podobnego, choć prostszego urządzenia znalazłem w kupionej ostatnio na targu staroci książce o naprawie samochodów marki Wartburg. Jest tutaj rozdział o testowaniu twornika prądnicy przy pomocy właśnie urządzenia transformatorowego, zwanego też growlerem. Bo główna część tego urządzenia to faktycznie swego rodzaju transformator z otwartym rdzeniem, a umieszczony na nim wirnik staje się w pewnym sensie uzwojeniem wtórnym takiego transformatora. Na razie urządzenie nie jest podłączone do zasilania. Co możemy dzięki niemu zbadać? Możemy przy pomocy cienkiej blaszki sprawdzić, czy pomiędzy uzwojeniami wirnika nie ma zwarcia. Gdyby takie zwarcie wystąpiło, to wtedy blaszka zasygnalizuje je charakterystycznym drganiem. Możemy też tymi dwiema końcówkami czy sondami sprawdzić, czy w uzwojeniach wirnika nie jest uszkodzona izolacja i czy nie ma przebicia na oś wirnika. Tylko uwaga z tymi sondami, bo tutaj występuje napięcie od 50 do 100 V. No i kolejna możliwość diagnostyki, jaką daje to urządzenie. Przy pomocy tej podwójnej końcówki dotykam do sąsiadujących ze sobą wycinków komutatora, a amperomierz pokazuje natężenie indukowanego w uzwojeniach prądu. Można dzięki temu wykryć na przykład przerwane uzwojenia. Wtedy miernik nie pokazuje żadnego odczytu. No to teraz praktyka. Włączam urządzenie. Układam tutaj badany wirnik, im większy, tym mocniej jest przyciągany i sprawdzam przy pomocy blaszki. Gdyby było zwarcie, to tak by mniej więcej wibrowała. Ale tutaj najwyraźniej zwarcia nie ma, muszę tak sprawdzić cały wirnik dookoła. No to teraz te czerwone końcówki, ostrożnie z nimi. Jedną dotykam do osi wirnika, drugą dookoła komutatora. Tutaj przebicia nie ma. Gdyby było, to tak jak teraz lampka by gasła. W nowszych modelach jak WT3 jest chyba odwrotnie, lampka zapala się wtedy, kiedy sygnalizuje połączenie. I jeszcze test przy pomocy zielonej końcówki. Tutaj wychylenie wskazówki amperomierza wskazuje na sprawne uzwojenie, ale w tym uszkodzonym wirniku są też przerwane uzwojenia, wówczas wskazówka pozostaje nieruchoma. Tyle na razie o tym bardzo przydatnym urządzeniu. W dłuższym odcinku zbadamy też wirnik od wiertarki grupy technicznej Baniocha i ten test chyba wykaże w jednym miejscu uszkodzenie na komutatorze.